Cześć, witajcie na kanale Maniaka Furaka. Dziś gościmy legendarną Toyotę Hilux o pojemności 2.8 diesel i mocy 204 konie. To chyba pierwszy Hilux, który budzi respekt olbrzymim grillem, potężną maską i ogólnie swoją muskulaturą. Mnie przypomina bardziej Dodge Rama niż Toyotę. Auto pochodzi z 2024 roku. Jest komfortowo wyposażony, oryginalnie posiada plastikowe nadkola, które chronią lakier przed uszkodzeniami, najczęściej oczywiście latającymi kamieniami, błotem i różnymi szutrami spod kół. Ciekawe, czy wiecie, kiedy został zaprezentowany pierwszy Hilux? Uwaga, pierwszy Hilux to rok 1969. No właśnie, wtedy z jednostką akurat 2.0 i mocy 108 koni. I tak poprzez 7 generacji mamy od 2016 roku 8 generację, którą dziś prezentujemy. Nasz Hilux ma 500 Nm, co pozwala tej maszynie ważącej prawie 2,5 tony rozpędzić się lekko ponad 10 sekund do setki i jechać nawet 180 km na godzinę. Tu zwrócić uwagę trzeba na świetnie reagujący silnik. Naprawdę nie trzeba go namawiać, żeby żwawo zaczął przyspieszać. Ile ten Hilux pali? No i tu kolejne zaskoczenie. Prawie 2,5 tonowy pick-up może zejść, uwaga, do 9 litrów, nawet poniżej 9 ropy na 100 km. No ale jak wykorzystamy jego potencjał na drodze, to spokojnie łyka ponad 10 litrów, co i tak jest moim zdaniem rewelacyjnym osiągiem. Dobrze dobrane zawieszenie, amortyzatory, resory na tylnej osi powodują, że mamy całkiem niezły komfort jazdy, nawet przy wyższych prędkościach. Czułem się w tym aucie bezpiecznie, układ kierowniczy jest precyzyjny, reaguje na każde polecenie kierowcy. To teraz o tym, czy to pięknie i masywnie tylko wyglądający pick-up, czy za tym pięknem stoją niezłe właściwości terenowe. Mocno byłem zdziwiony, że to auto ma świetne właściwości terenowe. Posiada system wspomagający pokonywanie podjazdów HAC i aktywna kontrola trakcji ATRC umożliwiają płynne ruszanie ze wzniesienia, a system DAC zjazd z niego. Posiada napęd na 4 koła, reduktor i blokadę tylnego mostu, blokadę międzyosiową, co przy prześwicie 70 cm daje nam oczywiście możliwości terenowe i to niezłe. Oczywiście mówimy o aucie, które w żaden sposób nie jest przerobione do korzystania z offroadu, tylko takie, jakie wyjechało z fabryki. Jednak wiemy, że to auto jest świetną bazą do wielu przeróbek, w szczególności do przeróbek na typowe auto wyprawowe. Z tego, co mówił właściciel tego egzemplarza, kiedyś wyciągał inne auto terenowe w bardzo grząskim terenie z powodzeniem. Znamy Hiluxa na przestrzeni wielu lat i jest to auto cenione przez kierowców offroadowych, a w szczególności jako auto wyprawowe. Bardzo dzielne i świetnie radzące sobie w terenie, nie będzie na pewno obawiało się wyjazdów do Mongolii, Rumunii czy Kazachstanu. No to powiedz, użytkujesz go ile czasu? Od kiedy go masz? W ogóle, który to jest rocznik? Bo tak pojeździłem nim trochę, ale nawet nie wiem, który to jest rocznik. 2024 rok. Idzie drugi rok użytkowania. Samochód bardzo dobry. Spalanie średnie nie przekracza 10 litrów w użytkowaniu miejsko-autostradowym. Samochód bardzo niezawodny w terenie. Ma wiele funkcji terenowych. No właśnie jakie, jak Ci wejdę w słowo, jakie ma funkcje terenowe? To znaczy ma pewnie blokady, tak? Jakieś mostowe? Blokada międzymostowa, blokada kół.
Także samochód niezawodny w zimie, praktycznie nie trzeba opon zmieniać. Ale ma reduktor czy nie? Ma reduktor, wszystko przełączane na elektromagnesach. Plus biegi oczywiście terenowe. Ma szosowe i terenowe. Wszystko sterowane elektronicznie. Jak na razie 40 000 przebiegu, samochód bezawaryjny. No ale co, możesz potwierdzić, że byłeś gdzieś na przykład w jakimś terenie, się na przykład zakopałeś, czy jakimś cięższym, czy tylko takie szutry i takie, wiesz, lekki jakiś teren? Teren, czy wyciągałem raz samochód jakby z rowu. No i po prostu ja również byłem w terenie mokrym i bez problemu daliśmy radę, żeby wyjechać. Oczywiście no nie było takie proste, ale po zblokowaniu przedniego i tylniego napędu samochód dał radę. Okej. A od tego, przez te 2 lata, kiedy użytkujesz, to coś miałeś, jakąkolwiek awarię, nie wiem, czegokolwiek? Czy... Nie było żadnej awarii, samochód na bieżąco co 15 000 musi być serwisowany, żeby utrzymać warunki gwarancji i tak to tego pilnuję. Także zbliża się właśnie na 3. serwis przy 45 000. Okej. A on ma jaką pojemność w ogóle? Jaka to? 2800, 201 koni. 201. No i tak po tych 2 latach użytkowania, co byś mógł powiedzieć? Jakie wady, jakie zalety? W sensie takim, czy coś Cię rozczarowało w tym samochodzie? Czy raczej to było spójne z tym, co myślałeś na początku przed zakupem? Nie, testowałem przed zakupem ten samochód u dealera i wszystko, czego się spodziewałem, dostałem. Czyli nie ma po prostu dla Ciebie wad? Nie ma. To jest samochód dla mnie do pracy. Jest to ciężarowy. Paletę ponad tonę załaduję na przestrzeń ładunkową i nie ma żadnego problemu. Zawieszenie wytrzymuje. To jest po prostu terenówka do pracy, do budowlanki, do transportu różnych materiałów. A zarazem i do korzystania dla przyjemności w terenach zielonych. No ale trzeba przyznać, jak tak trochę nim teraz pojeździłem, bo byłem nim na myjni i tak dalej, że oprócz tego, że jest to auto terenowe faktycznie i ja myślę, że on nawet nie udaje terenowego auta, tylko nim jest, no to jeszcze w dodatku po czarnym, czyli po szosowych drogach autostradowych, no to naprawdę komfort jest nawet bardzo dobry, powiedziałbym, w tym aucie. Potwierdzam, bardzo dobry. Bardzo dobrze się prowadzi po miastach, po autostradach. A jeszcze tylko o serwisie, jakbyś powiedział, jakie są ceny w ogóle serwisu? Jak wiadomo, no Toyota nie jest tania, jeśli chodzi o serwisy. Natomiast ile taki podstawowy serwis olejowy i tam przy okazji jakieś inne rzeczy, ile to kosztuje? Jak dobrze pamiętam, zapłaciłem bodajże 3000 zł za pełen serwis wraz z przedłużeniem gwarancji, bo Toyota ma taki program, który można sobie wykupić gwarancję, chyba Relax się to nazywa w Toyocie, i płacąc te pieniądze przedłuża się jakby o kolejne 1000 km gwarancję tego samochodu. No to fajnie, a powiedz jeszcze, no co byś powiedział, nie wiem, przyszłym kupującym, czy tak w pełni, w 100% go polecisz? Kogoś, kto się waha nad jego zakupem? Ja bym polecił w 100%, ponieważ miałem przyjemność jeździć również innymi pick-upami, a ten, jak dla mnie przynajmniej, jest jakby najbardziej odpowiedni pod wielkością, sprawnością i bezawaryjnością. Okej, no to jeszcze tak na koniec Cię podpytam, a jakie auta przed nim testowałeś, przed jego zakupem, żeby podjąć taką optymalną decyzję? Forda Range'a, Dodge'a Rama i w sumie chyba tylko te dwa. I jeszcze chyba Isuzu miałem raz przyjemność jeździć. I Toyotka, I Toyotka siadła. i Toyotka siadła. No to super, dzięki. Jak z częściami do tego świeżego Hiluxa? Nie jest tak źle wbrew pozorom. Na przykład używka drzwi to koszt 250 zł. Resor dobrej firmy na tył to koszt 350 zł.
Amortyzatory za to pneumatyczne można je nazwać specjalne i są drogie. Jedna sztuka to koszt 2300 zł. Lampa przednia używka w bardzo dobrym stanie 280 zł, ale za to piękny, wielki grill przedni, lekko używany to koszt 3500 zł. Myślę, że jak kogoś stać na auto za ponad 200 tysięcy złotych, to koszt tych części nie przeraża. Serwis dedykowany jest drogi, około 3000 zł. A jak jest z wnętrzem Hiluxa? Ano, ma skórę, dobrze trzymające fotele. No może z tyłu, jak zabierzemy jakiegoś koszykarza, to pewnie będzie trochę marudny, ale dla dzieciaków mniej dryblastych osób jest naprawdę ok. Ma pełną elektrykę, nawet elektryczne ustawianie foteli i automatyczną skrzynię biegów, która dość dobrze współgra z silnikiem 2.8. Wykończony plastikami, ale o wyższym standardzie. Nie zauważyłem jeżdżąc nim na przykład jakichś tam skrzypiących czy niepasujących elementów wnętrza. Posiada, słuchajcie, nawet podgrzewane krzesełka czy aktywny tempomat, co naprawdę stanowi wypasioną terenówkę. A nagłośnienie zamontowane w tym aucie to marka, uwaga, JBL. No naprawdę jest to symfonia w środku. No na tak wyposażone auto nie będzie szkoda wydać ponad 200 tysięcy banknotów NBP. Auto posiada pakę i to nie małą. Załadujemy na nią 1 europaletę, a ładunek dość spory i to ważący 1 tonę, a nieraz nawet ponad. I tu również miłe zaskoczenie. Paka posiada elektryczną roletę, która nieraz się lekko zacina, no ale słuchajcie, elektryczne zamykanie paki w pick-upie to jest to. To jest naprawdę klasa sama w sobie. Ja jako fan starych, prawdziwych japońskich i kwadratowych terenówek chylę przed Hiluxem czoła. Inżynierowie stanęli na wysokości zadania i to trzeba im oddać. Jak to zwykle bywa, są fani danego modelu. Jedni kochają Patrole, drudzy Mercedesa G-klasę, a inni Hiluxa. Ale tak dobrze zrobiony i skonfigurowany pick-up, mam wrażenie, że powiększy listę fanów tego modelu. To już chyba koniec, w związku z tym dzięki, że byliście w tym odcinku. Do następnego. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there.